Możesz być ciocią Kasią? Dzień dobry, witamy. Tutaj Percival, czyli wuj Nikolaus z podróży oraz ciocia Stalineczka. Chcielibyśmy tym oto programem zapoczątkować coś, co teraz jest bardzo modne, czyli Q&A, czyli Question and the Antworten, czyli pytania i odpowiedzi. Wy wysyłacie nam pytania, my odpowiadamy albo odwrotnie, zobaczymy jak to będzie. To jest oczywiście bardzo długi temat, dużo pytań, więc podzieliliśmy to na części. Dzisiaj jest pierwsza część, pierwsze pytania, ale zanim do nich przejdziemy, to chcielibyśmy rozwiązać konkurs, który ogłosiliśmy na mojej ścianie facebookowej. Znaczy ja ogłosiłem po prostu. Ale Kasia pomagała mi w kręceniu materiału, który tam był zamieszczony. A konkurs związany jest z trasą Dziki Tour, która już niedługo się rozpocznie. Tu na dole będziecie mieli wypisane wszystkie koncerty zaraz. Znaczy teraz, jak to oglądacie, to już są wypisane, ale jak ja to kręcę, to jeszcze nie są. I cóż, pytania w konkursie były dwa. Pierwsze pytanie brzmiało tak. Czym inspirowany jest mój pseudonim wuj Nikolaus z podróży? Otóż inspirowany on jest, tak jak część z Was sprytnie zauważyła, filmem, serialem Fraglesi Jima Hensona. Zrobił taki serial o Fraglesach i tam była taka postać, jeden z Fraglesów po prostu pojechał w świat i jeżdżąc po tym świecie opisywał zwykłe rzeczy w przedziwny sposób, bo przecież dla niego były dziwne, i wysyłał to pocztówkami do swoich ziomków, rodziny. Każda taka wiadomość zaczynała się: tutaj wasz wuj Mat z podróży, i stąd wziąłem wujka Nikolausa z podróży. A drugie pytanie brzmiało: jaki podkład dźwiękowy paszczowo wykonuje Kasia, podczas kiedy ja do Was mówię? Tak. Jest to Dimmu Borgir z zespołu Dimmu Borgir. Tak, i cóż, wygrali nagrody, a nagrodami, przypomnę, są podwójne wejściówki na którykolwiek z koncertów trasy Dziki Tour. To znaczy trzeba sobie wybrać ten koncert, który jest akurat najbliższy miejscu zamieszkania, i na ten koncert można wejść z osobą bliską, tudzież daleką, spotkaną po drodze. No to już jest wasz wybór. I wejściówki wygrali. Kasiu, kto wygrał wejściówki? Tomasz Ołdak. Oraz Paweł Olewniczak. Gratulujemy. Oczywiście pod postem jeszcze to opiszemy, zamieścimy. Do zobaczenia na koncertach. A teraz przechodzimy do odpowiedzi na Wasze pytania. Pierwsze pytanie. Pan Edzio z Radomia zadał pytanie: w jakim składzie zagracie i czy pojawi się Asia i Chris? Powiem jako polityk, to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo inspirujące. Bardzo dziękuję za to pytanie. No i ono się już długo pojawia i faktycznie do tej pory byliśmy dość enigmatyczni, a właściwie w ogóle nic nie powiedzieliśmy na ten temat, na temat naszego składu. I cóż, przyszedł czas, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Jeżeli chodzi o Asię, to jak zapewne wielu z Was już wie, Asia uległa wypadkowi w zeszłym roku, kiedy wracaliśmy z koncertu w Krakowie. Do dziś boryka się z problemami, które wynikły podczas tego wypadku. Bardzo jej kibicujemy i trzymamy kciuki, wspieramy, żeby szczęśliwie doszła całkowicie do zdrowia, ale niestety nie może ona jeszcze uczestniczyć w koncertach, nie pozwala jej na to stan zdrowia, więc nie zobaczycie jej na tej trasie. Jeżeli chodzi o Chris, to niestety odeszła ona z zespołu w zeszłym roku i z tego powodu również nie zobaczycie jej podczas koncertów, ani tych najbliższych, ani późniejszych. Rozumiem, jak Wam jest przykro z tego powodu, ale chciałbym też Wam powiedzieć, że Wasze wsparcie i Wasza obecność na koncertach tak naprawdę wspiera również chęć powrotu Asi na przykład do koncertowania, kiedy robicie tak jak niektórzy z Was dosyć egoistycznie, i rozumiem, że jest to podyktowane emocjami,
ale deklarujecie publicznie, że nie przyjdziecie na koncert, ponieważ nie będzie tam Asi czy Chris, no to tak naprawdę nie okazujecie wsparcia ani zespołowi, ani tym bardziej dziewczynom, więc myślę, że powinniście zastanowić nad tym. Drugie pytanie. Grażynka 69. Czy utwory z Wiedźmina pojawią się na trasie? No i cóż, mamy świadomość, że wielu z Was jest ogromnymi, zagorzałymi fanami gry Wiedźmin 3 i muzyki do tej gry, którą mieliśmy przyjemność współtworzyć. Więc no nie zostawimy Was tak samych, bez niczego. Przygotowaliśmy kilka ciekawych niespodzianek na trasę. Tak? Będzie. To chyba nawet dla mnie. Nawet dla Kasi będzie ta niespodzianka. Chociaż Kasia ją przygotowała, a może przygotuje dopiero. No będą niespodzianki, także będzie dla Was, fanów Wiedźmina, też sporo ciekawych rzeczy, także zapraszamy. Kolejne pytanie. Mental 666. Dlaczego nie śpiewamy po niemiecku? Dlaczego nie śpiewacie po niemiecku, czyli my nie śpiewamy po niemiecku? Kasiu, dlaczego nie śpiewamy po niemiecku? To nie tak miało być. To nie tak miało być, dobra. Dlaczego nie śpiewamy po niemiecku? Przede wszystkim staramy się promować kulturę słowiańską, więc skupiliśmy się na językach słowiańskich, na językach naszych sąsiadów, ale także na językach południowosłowiańskich, czyli naszych niesąsiadów. Ogólnie też na początku naszej działalności, zwłaszcza tej związanej z rekonstrukcją historyczną, skupialiśmy się na ludach basenu Morza Bałtyckiego. No i jakoś tak nie dotarliśmy jeszcze z naszymi poszukiwaniami twórczymi oraz odtwórczymi w rejony germańskie na tyle, żeby śpiewać po niemiecku. Być może to się kiedyś zmieni. Raczej nie. Tak mi się wydaje. Ale Ponieważ słowiaństwo i jakby te wszystkie tematy, to jest tak ogromny temat, tak? W sensie temat rzeka, a i w ogóle można to eksplorować całe życie tak. i nigdy nie ma końca, więc nie wiem, czy zdarzy się, że nagle pewnego dnia obudzimy się i stwierdzimy, że jednak byśmy chcieli. A poza tym ja chciałam tylko powiedzieć, Ale Pani że... Bromirsko właśnie, bo słyszałem, że ma Pani swoją teorię na temat tego, czy śpiewamy po niemiecku. Tak, i jest ona moja. Chodziło mi o to, że nie śpiewamy Jaka po to niemiecku. jest teoria? Co to takiego? Tak samo jak nie śpiewamy po norwesku na przykład. Z tego względu, że nie znamy tych języków tak dobrze, jak na przykład języki słowiańskie różne. A poza tym? A poza tym śpiewamy po niemiecku w utworze Satanizmus na przykład. Przy czym to jest taki zepsuty niemiecki trochę, bo wiemy, że tam są błędy i to są celowe błędy, nie to, że coś tam. Tak, ten błąd tam To jest bardzo otworzony. Tak. tak. Stwierdziliśmy, że to, co tam powinno być, czyli Deim, jest mało niemieckie. Takie. Nie brzmi po niemiecku. Der brzmi znacznie bardziej po niemiecku. Także to było, jeżeli chodzi o niemiecki, na tyle. I teraz Mietek bez saszetek. O czym będzie nowa płyta? To jest bardzo ciekawe pytanie, gdyż możemy o tym mówić bardzo długo i bardzo kwieciście, choć jednak na pewno lepiej będzie i dla nas, i dla Was, jeżeli o tym zagramy. Więc najlepiej będzie jej posłuchać, ale no dobra, trochę żartuję. Zdradzę Wam oczywiście troszeczkę Wam zdradzę, o czym będzie płyta. Nie zamierzamy jakby tutaj żadnych rewolucji wielkich wprowadzać, jeżeli chodzi o tematykę. Będziemy dalej podążać śladem pradawnych słowiańskich bogów oraz śladami starych, dawnych, zapomnianych tradycji i obrzędów. Z tym, że przeniesiemy się z tym wszystkim o kilkaset lat w przód. Bo oczywiście wątek historyczny jak najbardziej też jest istotny w naszej dalszej twórczości, tak samo jak wątek grozy i horroru. Więc możecie się spodziewać grozy, horroru, ale w okolicach XVII wieku i też w innym rejonie, bo bardziej na wschód, dokładnie chodzi o dzikie pola, stąd Dziki Tur w nazwie trasy. Bierze się to dokładnie od dzikich pól. W każdym razie będzie ciekawie muzycznie, wbrew temu, co moglibyście sądzić, jeżeli chodzi o nasz rozwój i podpisywane kontrakty, to muzyka będzie raczej skłaniała się w kierunku bardziej ekstremalnym.
Tak, no i tyle. Myślę, że więcej nie będziemy zdradzać, bo dużo ciekawiej będzie się tego słuchać, niż ja o tym opowiadam, jak to jeszcze nie jest zrobione nawet. Dobra, teraz Czesio z Wałbrzycha. Czy wierzycie w słowiańskich bogów? Kasiu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zapomnieliśmy wieliczki, tabliczki chyba, co? Wstrzeliłaś się idealnie. Nie właśnie, cały czas patrzę na nią i po prostu mi się tak... Ale dobra. No dobrze, Jeszcze ja raz. pałam wielką sympatią do rodzimowierstwa. Może nie jestem takim typowym wyznawcą, typowym przedstawicielem religii, że co niedziela idę na przykład składać dary Swantewitowi. Raczej mam do tego inny, osobisty stosunek. Chętnie o tym opowiem w 4 oczy więcej. W każdym razie mogę powiedzieć, że tak, przyglądam się i wspieram. Poza tym staram się jak najlepiej przekazać, opowiedzieć przedstawić nasze dawne wierzenia, wychodząc z takiego punktu widzenia, że mam pewną misję do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację. Czyli są to sprawy zapomniane, marginalizowane w mediach, a przecież mieliśmy wspaniałą religię, wspaniałe obrzędy, wspaniałą tradycję, kulturę, której nie wolno się wypierać i trzeba o niej opowiadać i ją pokazywać. I ta myśl głównie mi przyświeca, jeżeli chodzi o kwestię pogaństwa w naszych utworach. Ale tak naprawdę to w ogóle jest indywidualna kwestia i każdy powinien ją sam rozstrzygać i o niej opowiadać, bądź nie, prawda? Tak, i ja właśnie nie będę opowiadać. Tak, Kasia uważa, że to jest jej osobista sprawa. No to przechodzimy do następnego pytania. Prom zły. Skąd czerpiecie inspirację i wiedzę na tematy, które wykorzystujecie w muzyce? Znowu ja? No już tak gadasz, to dobrze ci idzie. No to nie jest żadną tajemnicą, że ja interesuję się bardzo historią, jestem do połowy historykiem, czyli skończyłem połowę studiów historycznych. Poza tym uczyłem się w liceum plastycznym, a tam bardzo ważnym przedmiotem jest wiedza o sztuce, która też ma dużo wspólnego z historią, więc niezmiennie historia jest bardzo dużą moją inspiracją. Ale dużo też czerpię z własnych doświadczeń, obserwacji, z własnych emocji, bo jakby tylko wtedy ma to szansę być szczere. Jeśli chodzi o muzyczne inspiracje, to na pewno dużo bierze się z tego, co przeżywam i wspólnie przeżywamy też, bo przecież dużo czasu ze sobą spędzamy strasznie. Czyli wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją, ludzie, których poznajemy i jakby przez cały ten bałagan dookoła to po prostu powoduje, że musimy coś z tym zrobić i jakoś wyrzucić z siebie. A jeśli chodzi o same teksty i tak dalej, to właśnie to najczęściej historia, tak? Historia, wszystkie jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam, o których czytaliśmy, ciekawe historie, z którymi się spotykamy, które też usłyszeliśmy, ponieważ znamy bardzo dużo ludzi, którzy się tym też fascynują i też można od nich posłuchać wielu ciekawych rzeczy. No i też się dowiedzieć. Może to jest ciekawe, że przystępując do pracy nad kolejnymi albumami, troszeczkę zabieramy się do tego jak badacze. Nie specjalnie, nie po to, żeby to, co robimy, nabrało cech pracy naukowej. Absolutnie w ogóle nie interesuje nas coś takiego. Tylko raczej wynika to stąd, że takie podejście jest bardziej efektywne. A więc na przykład jak tworzyliśmy Mniejsze Zło i założyliśmy sobie, że ta płyta będzie takim odkrywaniem przez nas Kolberga i te odkrycia, te inspiracje kolbergowskie będziemy przenosić do folk metalu, żeby całkiem świadomie stworzyć takie zręby polskiego folk metalu, to robiliśmy to metodycznie i metodami naukowymi, czyli
Szukaliśmy źródeł, czytaliśmy opowieści różne. Oczywiście to wykracza poza samą działalność Oskara Kolberga. Pamiętam, że zbieraliśmy różne legendy, które były podstawą albo inspiracją dla tekstów, dla pewnych historii. Tak się stało, jeżeli chodzi o utwór Dzierżba i nie wrócił, bo to jest właściwie taki dyptyk. I teksty do tych utworów są bezpośrednio zainspirowane śląską legendą, której fabuła dzieje się na górze pod górą Ślężą. Więc takich momentów było bardzo dużo i był taki okres kilku miesięcy, kiedy siedzieliśmy, czytaliśmy to wszystko, zbieraliśmy, docieraliśmy do różnych strzępków, melodii, czy to melodii zapisanych w jakiś sposób, zanotowanych przez Kolberga, czy przez innych badaczy, czy też do pieśni jak najstarszych nagranych. Tym się inspirowaliśmy i potem siadaliśmy i tworzyliśmy utwory. Więc mniej więcej tak to wygląda. Więc robimy to dosyć świadomie i nie inaczej będzie przy okazji nowego albumu, który zamierzamy dokładnie tak samo zrobić, a nawet jeszcze bardziej tą metodę zgłębić. Zresztą to samo towarzyszyło albumowi Swantewit, prawda? Który jest bardzo mocno osadzony w konkretnej historii konkretnego ludu. No, Swantewit to w ogóle był taki pierwszy album, gdzie to tak w pełni wykorzystaliśmy ten system pracy, gdzie najpierw gromadzimy jakby historię, czy jakby budujemy historię, a potem na bazie jej Dźwiękowo, jeżeli chodzi o Swantewita, to tam mieliśmy takie założenie, że cała płyta jest hołdem dla metalu lat 80., więc bardzo inspirowaliśmy się konkretnymi zespołami i staraliśmy się, żeby ten duch metalu lat 80. był jakby zauważalny w muzyce do tej płyty. I cóż, to pytanie jakby prowadzi nas do następnego, które jest trochę podobne. Brajanek. Czego lubi słuchać Kasia? A czemu to jest podobne? A, że inspiracja w sensie. Tak. To czego lubisz słuchać? No, nie wiem. Ostatnio to słucham głównie black metalu. Jakoś tak się złożyło. Stąd występ. Nieszczęśliwe to jest dobre słowo, jeżeli chodzi o black metal. Tak, i chciałam powiedzieć, że bardzo dużo, to jest dla mnie właśnie ostatnio bardzo duża inspiracja i tak sobie myślę, że do tej muzyki trzeba dojrzeć bardzo, bo kiedyś uważałam, że w ogóle tam nie ma nic i że w ogóle nie da się tego słuchać. Ale teraz odkrywam różne rzeczy dla siebie i myślę, że na pewno będzie to słyszalne w naszej nowej płycie też również. To ciekawe, bo ja też słucham black metalu ostatnio. Przypadek? Więc nowa płyta będzie death metalowa. Tak. Kolejne pytanie. Techenko, czy bliższe jest Wam tworzenie muzyki do Percivala, czy do Percivala Schuttenbacha? To może ja pierwszy odpowiem z racji dla odmiany. Z racji tego, że jestem gitarzystą i jest to moja pierwsza miłość, to się nie zmieni, jeżeli chodzi o instrumenty, no to bliższe mi jest tworzenie do Percivala Schuttenbacha, no bo jednak robię to wtedy na gitarze. Chociaż nie powiedziałbym, że jest tak naprawdę jakaś wielka różnica pomiędzy Percivalem a Percivalem Schuttenbachem. Są to tak inne, odmienne zespoły, a jednocześnie bardzo bliskie i jednocześnie na tak różnych instrumentach grane, a jednocześnie tak podobnych, że ciężko to jest tak, no to tak jakby się zapytać kogoś, kto ma 2 dzieci, które bardziej kocha. Nie da się odpowiedzieć sensownie na to pytanie. A czasami trzeba. No tu w takie dylematy na szczęście nie musiałem w życiu wchodzić. To tak, no taki film. Całe szczęście, że chodzi o film. Nie pamiętam tytułu, bo widziałam tylko fragment, ale zapamiętałam tę scenę. Czyli ja mam tak, a ty? A ja mam nie. Nie, no czy bliższe jest tworzenie to muzyki chodzi. dla Percivala, czy dla Percivala
Schuttenbacha. No właśnie tak się zastanawiam, bo jakby na wiolonczeli też to jest mój taki instrument, który najbardziej znam i najłatwiej mi grać, tworzyć i tak dalej. A z drugiej strony jak biorę do ręki lirę na przykład, to jest taki prostszy instrument, tam jest mniej możliwości, a przez to może właśnie trzeba bardziej jakoś... Kreatywnie No podejść. właśnie tak jakoś, to jest czasami fajna zabawa, żeby na przykład z tych 3 strun i 2 dźwięków tak naprawdę wydobyć jeszcze znowu kolejny motyw, który się nie powtórzył i coś nowego W stworzyć. każdym razie to jest ciężkie pytanie, ciężko odpowiedzieć naprawdę. Myślę, że jak zrobimy dużo odcinków tego naszego Q&A, to wróć jeszcze z tym pytaniem i spróbujemy może jeszcze raz do tego podejść po zastanowieniu głębszym. I kolejne pytanie. Bardzo dziwny nick. Oj, Lazare. To chyba ktoś po prostu wklepał w klawiaturę cokolwiek. Powinien mieć nick cokolwiek. Najdziwniejsza przygoda podczas trasy, jaka Wam się przydarzyła? My mieliśmy tych przygód tak dużo, tak mnóstwo bardzo, ale taką, którą fajnie się opowiada i może być ciekawa, jest na przykład, być może to nie jest najdziwniejsza, ale akurat teraz mi się przypomniała. Kiedyś, dawno temu, jak jeździliśmy naszym Percival Camp Wagenem 2 chyba, czyli Skodą Felicją, to zepsuła się ona, była nam, jak wracaliśmy z koncertu z Czech chyba, jakieś 100 km od domu. Nie zepsuła się tak całkiem, że nie chciała jechać, tylko po prostu jechała jedynie na 2, 20 km na godzinę. Przy czym tylko po równej drodze albo z górki, bo pod górkę już było bardzo ciężko. No i pchaliśmy tą Skodę przez te 100 km do Poznania. Pamiętam, że to było jakoś 100 km od Poznania, około 10 wieczorem, czyli o 22 nam się zepsuła i do 7 rano ją pchaliśmy te 100 km. Przy czym pchaliśmy, ja nie pchałem, gdyż tylko ja jakoś tak akurat wtedy mogłem opanować to bo tam jeszcze coś było ze sprzęgłem czy z biegami. Trzeba było jakąś dziwną kombinację wykonać, żeby te 20 km w ogóle można było jechać. Więc ja siedziałem za kierownicą i wykonywałem tą dziwną kombinację. A dziewczyny były taką lotną brygadą, która na mój znak, sygnał wysiadała w biegu auta i pchała to auto do momentu, kiedy znowu nie było z górki albo równo. I tak przez całą noc o 7 rano zajechaliśmy do Poznania. Więc wyobrażacie sobie, 3 dziewczyny pchają Skodę. 2 wtedy jeszcze. 2? No Chris jeszcze nie było wtedy. Była już, mi się wydaje, że była. Nie. Wydaje mi się, że tylko ja i Jasia byłyśmy wtedy. No może, 2 albo Przecież 3. to Poznań był. Aha, bo to jeszcze, no dobra. Ale nie, wydaje mi się, że jeszcze jak Skoda, to jeszcze nie był. Chris się nie załapała na Skodę. Nie no, była, załapała się na Tak? Skodę, tak, długo ją mieliśmy. Chris czy W każdym razie... No Chris dłużej. Tylko ja chciałam powiedzieć, że wszystkie nasze przygody tak naprawdę chyba się związały z autami i tym, że nam się psuły nieustannie. Tak. I odkąd mamy nowe auto, które się nie psuje, to Się rozleniwiliśmy, nic nie ma co pchać. No, nie ma o czym opowiadać. Nie ma o czym opowiadać, nie ma co pchać, nie ma o czym opowiadać. Ale nie zapeszajmy. Już. Udało się. Musimy mieć coś pięknego jeszcze, nie? Ojej, no to co? No to tak na siłę nie zrobimy. Staniesz na rękach? Znaczy... Jak ktoś ma wolne ręce, to mogę mu stanąć. Nie ma problemu. No nie no, że Ale nie, bo ma to też mi się wydaje, że to jest tylko wiesz, kwestia informacje ludziom też takiego sprzedać. przełamania trochę swojego
Nie wiem właściwie. Ale ludzie też chcą się dowiedzieć czegoś konkretnego, nie można tak cały czas A gadać ja i wiem, gadać i czy gadać. w dzisiejszych czasach Głupoty cokolwiek, i gadać. czegokolwiek chce Ej, się- a ja jak oglądam, to chcę się dowiedzieć. A gdzie było Zakładam, że... pytanie o zainteresowania? Czyje? Moje! Odpowiadaj Nasze. szybko, to się dokręci. Jakie Nie. masz, Kasiu, jakie masz zainteresowania? Nie, no Właśnie, było. czekaj, nie było? Tak, czym się interesujemy, co was inspiruje. A, że co nas jest... A w ten sposób, bo ja myślałam... No, Jaki jest niuans w tej Nie, bo muzyce? tam było- To jest ważne pytanie. Bo chodziło o to, czym się A to interesujemy zobacz, poza Marcin muzyką. kręci i to są te wszystkie rzeczy, które potem Poza Percivalem. my tu odpowiadamy bardzo poważnie, elokwentnie, zjedliśmy słownik, a Marcin potem i tak to potnie i wstawi to właśnie tutaj, to co powiedziałeś przed chwilą? Że... nie wiem No właściwie. właśnie to. Dobra, kończymy.